Witam dzisiaj o poranku. Jak wygląda kierunek ku recesji? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Jak wygląda kierunek ku recesji? Jest bardzo wielu uczestników rynku, którzy nie przeżyli prawdziwej recesji, która wynikała z uwarunkowań gospodarczo-rynkowych, a nie z pewnego rodzaju szoków. Ostatnia taka prawdziwa recesja w amerykańskiej gospodarce miała miejsce w latach 2008-2009, więc minęło już 13, 14, 15 lat od tego wydarzenia. No i teraz, kiedy popatrzymy na wyniki gospodarcze, na to, co się dzieje na różnych wskaźnikach, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jednak zaczynamy sięgać recesji, najbardziej oczekiwanej recesji spośród chyba wszystkich, które dotychczas miały miejsce, ponieważ o recesji mówi się już od grubo ponad roku, ale dopiero teraz wygląda na to, że wskaźniki, które pojawiają się, zaczynają sygnalizować, że w amerykańskiej gospodarce, gdyby wyjąć wydarzenia, które miały miejsce w 2000 roku, jest najsłabiej od lat 2008 i 2009. I pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje średnią wyciągniętą z wskaźnika New York Empire and Fed Philadelphia i w tym wypadku jednoznacznie widzimy, że nowe minima tego wskaźnika pokazują, że jesteśmy na najsłabszej koniunkturze gospodarczej w tych regionach w Stanach Zjednoczonych od 2008-2009 roku. Czy to jest właśnie dobry prognostyk recesyjny? Oczywiście należy patrzeć także na inne, żeby przybliżyć odpowiedź na to pytanie. A następnym wykresem, który moim zdaniem bardzo dobrze sygnalizuje to, co się teraz dzieje, jest wskaźnik wyprzedzający koniunkturę w Stanach Zjednoczonych, czyli Lay Index, w tym wypadku w ujęciu rok do roku i przyjmuje on wartości -8. I poza epizodem 2020 roku, ostatni taki słaby odczyt miał miejsce właśnie na początku 2008, w połowie 2008 roku. Dlatego też myślę, że wskaźniki wyprzedzające koniunkturę także sygnalizują nam, że zjawiska gospodarcze kierują nas ku recesji, bądź też ta recesja jest już właśnie teraz w trakcie życia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, więc ten wykres moim zdaniem bardzo ładnie pokazuje, że faktycznie mamy teraz do czynienia już z recesją amerykańskiej gospodarki, która będzie odfajkowana dopiero mniej więcej w połowie letnich wakacji tego roku, ponieważ dane makroekonomiczne za kwartał zostaną opublikowane dopiero w połowie sierpnia, na początku sierpnia, pod koniec lipca, więc moim zdaniem te wskaźniki, które poznamy w wakacje, będą nam już mówiły, że recesja amerykańskiej gospodarki ma miejsce, chociaż tak de facto ona ma miejsce już teraz na przełomie pierwszego i drugiego kwartału w Stanach Zjednoczonych. Następny wskaźnik, który pokazuje, że sytuacja gospodarcza jest najsłabsza od okresów recesyjnych, to są wskaźniki Continuing Claims. Jak widzimy na tym następnym wykresie, za każdym razem, kiedy ten wskaźnik bardzo wyraźnie rósł, oznaczało to recesję w amerykańskiej gospodarce, więc prawdopodobnie i wskazania płynące z rynku pracy także dają nam wskazówkę ku temu, że jesteśmy w fazie recesji i że podążamy w kierunku recesji amerykańskiej gospodarki. A same joblessy, wczoraj okazało się, że one są bardzo bliskie tych poziomów maksymalnych w tym roku i na przestrzeni ostatnich lat. Natomiast wykres bardzo długoterminowy od początku lat 70. pokazuje także zakręcanie w górę tego wskaźnika i za każdym razem, kiedy była recesja, spowolnienie gospodarcze, to ten wskaźnik zaczął dynamicznie rosnąć, więc
Jeżeli moim zdaniem w następnych cotygodniowych odczytach joblessy będą tworzyły nowe ekstrema, nowe poziomy maksymalne na przestrzeni ostatnich wielu miesięcy, to będzie to jednoznaczny sygnał, że te cotygodniowe dane z rynku pracy wskazują nam jednoznacznie, że recesja w amerykańskiej gospodarce po prostu się zaczęła. Więc jak wygląda kierunek ku recesji? Myślę, że te dane z rynku pracy, dane z gospodarki amerykańskiej na to jednoznacznie wskazują, ponieważ także twarde dane o sprzedaży detalicznej, zwłaszcza o produkcji przemysłowej, też są jednoznacznie nakierowane na wskazania recesyjne. No i teraz pytanie, co zrobi Fed, ponieważ do tego, żeby zacząć obniżać stopy procentowe, bądź też zakończyć cykl podwyżek stóp procentowych, brakowało właśnie problemów na rynku pracy i wygląda na to, że te dane z rynku pracy, te joblessy, continuing claims, dają pretekst ku temu i dają taką informację, że te problemy na rynku pracy właśnie się zaczynają. No i teraz jest pytanie, co zrobi z tym Fed? Za 2 tygodnie mamy posiedzenie. Mamy decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych. Mamy także kolejne posiedzenia i perspektywa co do tego jest zarysowana na implikowanej stopie procentowej. Jak widzimy, bliska część krzywej dotyczącej oczekiwań co do stop procentowych jednoznacznie pokazuje, że rynek naprawdę nastawia się na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych albo w maju, albo w czerwcu. Bardziej prawdopodobne jest w czerwcu, ale także wczoraj mówiłem o tym, że wyparowała pierwsza obniżka stóp procentowych w grudniu tego roku. Natomiast po tych danych, które wczoraj się pojawiły z rynku pracy o wskaźniku wyprzedzającym koniunkturę, znowu jednak pojawiła się ta obniżka stóp procentowych, ponieważ implikowana stopa procentowa dla grudnia wynosi teraz minus 30 punktów bazowych, więc rynek już wycenia znowu na powrót co najmniej jedną 25-punktową obniżkę stóp procentowych. Więc widzimy, że to przełożenie oczekiwań faktycznie ma miejsce i znowu rynek zaczyna wyceniać, że taka obniżka stóp procentowych może mieć miejsce. Każde kolejne dane makroekonomiczne, które będą napływały, które będą sygnalizowały, że pogorszenie sytuacji gospodarczej ma miejsce, powinny bardziej zwiększyć prawdopodobieństwo następnych obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i zwiększyć prawdopodobieństwo, że nie będzie już więcej podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jestem bardzo ciekawy, czy takie zjawisko wystąpi, a dzisiaj, drodzy Państwo, mamy idealne środowisko, by zbadać właśnie tą hipotezę w czasie rzeczywistym, ponieważ będziemy poznawać wstępne kwietniowe odczyty wskaźników PMI. PMI, sektor przemysłowy, sektor usługowy, ale dla nas najciekawsze są odczyty wskaźnika dotyczącego zbiorczej sytuacji w gospodarce, czyli composite. Będziemy patrzeć, czy te wskaźniki się pogorszają, czy się polepszają, czy są nad poziomem 50, czy poniżej 50. Przypominam, poziom 50 oznacza, że wszystko co powyżej oznacza rozwój gospodarczy, a wszystko co poniżej recesję i spowolnienie gospodarcze. I oczywiście będziemy porównywać te wskaźniki w Europie do tych w Stanach Zjednoczonych, poznamy także dla Wielkiej Brytanii, no i zobaczymy, gdzie jest koniunktura, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej, a zwłaszcza dla tych Stanów Zjednoczonych. Więc jeżeli kierunek ku recesji ma miejsce, więc szczególnie istotne będą te dane dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ jeżeli one okażą się słabsze niż mówią prognozy, będą zwłaszcza poniżej poziomu 50 punktów, a prognoza, jak widzimy tutaj, mediana prognoz to jest 51,2 punkta, to będzie to jednoznacznie sygnalizowało recesję, spowolnienie gospodarcze, a wtedy ta reakcja na implikowanej stopie procentowej, na oczekiwaniach co do przyszłej decyzji Fedu może się znacząco zmienić i w takiej sytuacji rynek oczywiście będzie musiał na to zareagować. A jak na to powinien rynek zareagować? Pierwszy wykres rynkowy aktywów pokazuje amerykańskie obligacje. Te dane, które wczoraj pokazały się, oddaliły rentowność amerykańskich obligacji od poziomu 3,60. Każde negatywne dane, które sygnalizują, że zbliżamy się ku recesji, powinny sprawiać, że rentowności spadają, czyli rośnie oczekiwanie na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast każde wzrosty będą oznaczały, że rynek nie boi się recesji i nie
i dyskontuje raczej sygnalizuje, że jest bardziej nastawiony na dyskontowanie optymistycznych sygnałów płynących z gospodarki. Więc jeżeli dzisiaj zakończymy dzień poniżej poziomu 3,5%, to rynek długu będzie wskazywał na to, że oczekuje następnych obniżek stóp procentowych i będzie nastawiał się na to, że faktycznie cały 2023 rok powinien być rokiem inwestowania w obligacje i to właśnie obligacje dadzą największą dodatnią stopę zwrotu spośród wszystkich aktywów, ponieważ oczekiwania co do recesji, oczekiwania co do obniżek stóp procentowych i przede wszystkim dyskontowanie procesów dezinflacyjnych będą i są zwykle kołem na młyn inwestowania w obligacje, ponieważ to właśnie obligacje dają wtedy największą dodatnią stopę zwrotu. Ja osobiście się tego spodziewam i taką perspektywę zarysowałem w tym materiale dotyczącym prognoz na 2023 rok. W prawym górnym rogu widzicie Państwo odnośnik do tego materiału dla prognoz na cały 2023 rok. Cały czas przychylam się ku temu, jako że poprzedni rok był rokiem bardzo negatywnym dla akcji. Ten rok powinien być szczególnie dobry dla obligacji, a dopiero przyszły rok, kiedy będziemy dyskontować obniżki stóp procentowych, powinien być dobry do inwestowania na rynku akcji od Stanów Zjednoczonych przez Europę aż po Azję. No i pytanie teraz, jak powinien zareagować amerykański dolar? Jeżeli te wskaźniki PMI będą pokazywały, że sytuacja w Europie jest lepsza, a sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest gorsza, to moim zdaniem będzie to wyśmienity pretekst ku temu, żeby ten euro-dolar znowu zaatakował poziom 1,10 i zakończył cały tydzień nad tym poziomem. Dlatego też będę szczególnie obserwował z zainteresowaniem zachowanie euro-dolara po godzinie 16, ale te dane, które już będą spływały dzisiaj o poranku o wskaźnikach PMI dla Europy, także powinny nam bardzo wiele powiedzieć. Jeżeli do tego czasu, do godziny 16 euro-dolar będzie się wspinał w okolice poziomu 1,10, to będzie to zachęta ku temu, żeby faktycznie wieścić, że zakończymy ten tydzień nad tym poziomem i że będzie to korzystna informacja dla perspektyw stóp procentowych w strefie euro i że sytuacja gospodarcza w strefie euro jest lepsza niż ta w Stanach Zjednoczonych. I pytanie, jak zareagują indeksy giełdowe, ponieważ perspektywa recesji i perspektywa obniżek stóp procentowych powinna być teoretycznie korzystna dla rynku akcji, ale rynek akcji wcześniej powinien dyskontować osłabienie wyników spółek. Właśnie teraz trwa sezon wyników, ale nie są jeszcze moim zdaniem uwzględnione tendencje ku temu, że spadek zysków w sytuacji recesji powinien wystąpić. Dlatego też moim zdaniem rośnie w takiej sytuacji prawdopodobieństwo, jeżeli faktyczne dane z gospodarki będą wskazywały, że jesteśmy na drodze ku recesji, że w pierwszej kolejności indeksy giełdowe powinny spadać, a dopiero jeżeli będzie faktycznie perspektywa obniżek stóp procentowych w drugiej połowie tego roku, to pewnego rodzaju nieśmiały popyt powinien się pojawić. I jeszcze raz przypominam, akcje powinny przede wszystkim zareagować w 2024 roku, kiedy naprawdę już te obniżki stóp procentowych będą stawały się faktem i będą oddziaływały bardzo pozytywnie na perspektywę co do przyszłych zysków spółek oraz będą obniżały rynkową stopę procentową, która podwyższa przyszłe wyceny spółek giełdowych. Więc jeżeli dane będą naprawdę kierowane ku recesji, to spodziewam się, że będzie to pretekst do wywołania jakiejś większej korekty spadkowej i że w takiej sytuacji może być bardzo duży problem z przejściem poziomu 4200 punktów na indeksie Standard & Poor. Ale jeszcze raz przypominam, dla akcji europejskich kwiecień to jest najlepszy okres do inwestowania, najlepszy miesiąc do inwestowania podczas całego roku. Dlatego też jeszcze te spółki mogą być tutaj utrzymywane na podwyższonych poziomach do końca tego miesiąca, a później będzie czas na dyskontowanie tej recesji. Jeżeli jeszcze raz przypomnę, te dane, które dzisiaj poznamy, które wkrótce także będziemy poznawać, będą nam wskazywały, że amerykańska gospodarka jest na trajektorii, na kierunku ku recesji. Jak widzimy, dzisiaj indeksy giełdowe w Azji są podzielone znowu
Nie udaje się przebić oporów na giełdzie w Japonii. Natomiast jak widzimy z ciekawostek, core i inflacja w Japonii jest także na poziomach najwyższych od początku lat 80., więc to zjawisko i cały czas rośnie, więc to zjawisko, które obserwujemy na polskiej core inflacji, która także rośnie, nie jest niczym nadzwyczajnym, ponieważ tak samo zachowują się wskaźniki core inflacyjne dla bardzo wielu obszarów gospodarczych na całym świecie, różnych gospodarek i nie jest to nic nadzwyczajnego to, co się dzieje na core inflacji w naszym kraju. Giełda w Hongkongu jest stabilna, naprawdę jesteśmy dokładnie przyklejeni do średniej kroczącej, więc horyzont cenowy stał się faktem i po prostu cierpliwie czekamy na następne wybicie. Indeks giełdowy DAX wczoraj wybił się dołem z klina zwyżkującego. Teoretycznie powinno to zachęcać do spadków, ale jeszcze raz przypomnę, zobaczymy, co dzisiaj pokażą te wskaźniki PMI. One mają duże znaczenie i oczywiście także pamiętamy, że dzisiaj tworzymy świecę tygodniową, więc zamknięcia będą miały podwyższone znaczenie. A jak powinien zareagować rynek surowcowy na sytuację, kiedy kierujemy się ku recesji? To jest negatywna informacja, ponieważ występuje w takiej sytuacji presja na tą dezinflację, na obniżki stóp i spowolnienie akcji gospodarczej, dlatego też jest to negatywne zjawisko i surowce powinny spadać. Jeżeli rentowności jednak będą spadać, a amerykański dolar będzie się osłabiał, to teoretycznie złoto powinno rosnąć i powinno zachowywać się odmiennie od innych najważniejszych surowców na całym świecie. Dlatego też zobaczymy, czy i jak złoto zareaguje, a najwyraźniej teraz mamy do czynienia z przyklejeniem się rynku do poziomu $2000 i będziemy posłusznie czekać na następny sygnał płynący dla rynku z innych aktywów. Rynek surowcowy ma jeden z instrumentów rynku surowcowego ma doktorat z ekonomii, jest to miedź. Miedź jest bardzo czuła na koniunkturę, więc jeżeli te dane makroekonomiczne dzisiaj pokażą nam faktycznie, że recesja staje się faktem, to powinniśmy przebijać wsparcia i ruszyć w kierunku tych ostatnich, próbując zdyskontować te zjawiska spadkami ceny miedzi, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami ruchu w dół na cenie miedzi, a ropa naftowa także to sygnalizuje, ponieważ już rynek wczoraj dawał nam sygnały, że spadki ceny ropy naftowej oznaczają dyskontowanie recesji i spowolnienia gospodarczego, więc jeżeli dzisiaj doszłoby do zamknięcia tej luki wzrostowej, która powstała na początku kwietnia, byłby to jednoznaczny sygnał, że cena miedzi nie akceptuje bieżącej sytuacji gospodarczej, dyskontuje recesję i w takiej sytuacji będzie to zachęta, by obserwować mocne spadki, ruch w kierunku wsparć, ponieważ będzie wysychał w najbliższych tygodniach i miesiącach popyt, a to jest ma to bardzo duże znaczenie dla ceny ropy naftowej. I czy to samo dyskontuje Bitcoin, czy Bitcoin jest wskaźnikiem wyprzedzającym koniunkturę? Skoro zostają przebijane wsparcia, jak widzimy tutaj na wykresie, to rośnie jednak także prawdopodobieństwo, że Bitcoin znowu stanie się wskaźnikiem wyprzedzającym koniunkturę. Dlatego też podczas ostatniej sesji tego tygodnia raczej są faworyzowane scenariusze prowzrostowe niż prospadkowe. Uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła? To pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak. I teraz czas na polskie aktywa. Dzisiaj o godzinie 10 poznamy bardzo ciekawe i ważne dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce. Będziemy je oczywiście porównywać z tempem inflacji. Rynek ma taki wskaźnik, który nazywa się realne wynagrodzenia i im bliższy on będzie poziomu 0, tym lepiej dla oceny perspektyw gospodarczych na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku dla polskiej gospodarki. Dlatego te dane mają duże znaczenie i będziemy się przyglądać, gdzie faktycznie kształtuje się tempo wzrostu wynagrodzeń w naszym kraju. Niezwykłą siłą wykazuje się polski złoty. Jak widzimy, jest ogromna szansa, że zakończymy tydzień poniżej poziomu 4,60. Polskie obligacje mają potencjał ku temu, żeby się umocnić, czyli żeby rentowności spadły i zakończyły cały tydzień poniżej poziomu 6
Jeżeli tak się stanie, będzie to zachęta do następnej fali spadkowej, czyli fali kupna polskich papierów i przede wszystkim niezwykle relatywną siłą wykazuje się warszawska giełda papierów wartościowych. Jednak wygląda na to, że ten kanał, który jest widoczny na wykresie o miesięcznej historii, zaczyna ładnie pracować. Pytanie jest, czy on wygeneruje jakąś korektę spadkową, czy też będzie wybity w górę. Teoretycznie ten impuls powinien nas zaprowadzić do maksimów tegorocznych i pod opór 2000 punktów. Jednak czy wystarczy siły popytu w sytuacji, kiedy indeksy giełdowe będą spadać? Też jestem bardzo ciekawy odpowiedzi na to pytanie. Jednak do czasu, kiedy złoty będzie kupowany, czyli będą pary związane ze złotem spadały, będzie to jednoznaczny sygnał, że kapitał zagraniczny kupuje, akumuluje polskie aktywa i jest większa szansa na wzrosty niż na spadki i to pomimo tego, że równocześnie giełdy na całym świecie zaczęłyby spadać. Dlatego też dopiero osłabienie krajowej waluty byłoby sygnałem takim wskazaniem zwiększającym prawdopodobieństwo nawrotu jakiejś korekty spadkowej na indeksach giełdowych w Warszawie. Dlatego moim zdaniem jest jednak większa szansa niż 50%, że wkrótce będziemy punktowo testować tegoroczne maksima na indeksie WIG20. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która w przyszłym tygodniu startuje, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i dzisiaj życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.